Dowództwo Sił Specjalnych Niemiec, Kommando Spezialkräfte (KSK), jest jednostką do zadań specjalnych Bundeswehry o sile batalionu. Zostało utworzone przy pomocy brytyjskiego SAS, niemieckiego GSG-9 i amerykańskiej Delta Force w odpowiedzi na konieczność przeprowadzenia ewakuacji cywilów z odległych geograficznie stref konfliktów zbrojnych. Sytuacja taka zaistniała w Rwandzie w 1994 roku, kiedy to belgijskie i francuskie siły specjalne musiały ewakuować niemieckich obywateli, ponieważ Bundeswehra nie dysponowała odpowiednimi siłami i środkami. Choć takie były przyczyny powołania KSK, jest to w istocie pełnowymiarowa jednostka zdolna do prowadzenia rozpoznania specjalnego, obserwacji i inwigilacji, działań bezpośrednich, w tym także uwalniania zakładników, wspierania bezpieczeństwa wewnętrznego państw sojuszniczych i działań na rzecz sił konwencjonalnych. Jako jednostka antyterrorystyczna KSK jest upoważniona do działań poza granicami Niemiec i w strefach konfliktów, podczas gdy GSG-9 formalnie wykonuje swoje zadania wewnątrz kraju. Sytuacja nie jest jednak tak jednoznaczna, jakby się mogło wydawać, ponieważ w wielu przypadkach członkowie GSG-9 działali też poza Niemcami, w Iraku i w Afganistanie, aczkolwiek polegało to w zasadzie na zapewnieniu bezpośredniej ochrony osobistej. KSK składa się z 4 kompanii komandosów. W każdej z nich są 4 plutony z 4 drużynami patrolami. Ma ona też kompanię specjalną, która zajmuje się wojną radioelektroniczną. Wszystkie kompanie KSK wspierane są przez własną kompanię łączności specjalnej. Typową praktyką jednostki jest przydzielanie do każdego plutonu kompanii specjalistów w określonych dziedzinach: walki w warunkach arktycznych, wspinaczki górskiej, bojowego wykorzystania pojazdów, wojskowych spadochronowych skoków swobodnych, desantu morskiego, ale wszyscy żołnierze KSK są przeszkoleni w skokach Heiho i nurkowaniu z akwalungiem. W każdej kompanii znajduje się także pododdział strzelców wyborowych. Plutony podzielone są na 4 czteroosobowe grupy, co również jest zasadą stosowaną przez SAS. Pierwsza rzeczywista operacja bojowa KSK w Afganistanie była zarazem pierwszą przeprowadzoną przez Niemcy od 1945 roku, aczkolwiek niewielki pododdział operatorów KSK został wysłany do Kosowa, aby zapewnić ochronę niemieckich dowódców, gdzie żołnierze KSK pomagali także w ściganiu w Bośni osób poszukiwanych za zbrodnie wojenne. W grudniu 2001 roku kompania KSK przybyła do Kandaharu, aby w tajemnicy, poinformowano o tym dopiero w marcu następnego roku, wspierać kierowaną przez Amerykanów operację Enduring Freedom. Została ona przydzielona do wielonarodowościowych zadaniowych sił specjalnych, siły zadaniowe KBAR. W latach 2001-2002 KSK przeprowadzał liczne rozpoznania i SSE (Sensitive Site Exploitation), czyli prowadzone na miejscu badania zdobytych dokumentów osobistych, danych elektronicznych i materiałów, często współdziałając z SEAL Team 3 amerykańskiej marynarki wojennej. W czasie operacji Anaconda rozmieściło także kilka zespołów na zamaskowanych tajnych posterunkach obserwacyjnych, pomagając zablokować drogi ucieczki zagranicznych bojowników. Poważnym problemem było to, że KSK nie dysponowało własnymi pojazdami i było zmuszone wypożyczyć amerykańskie Humvee z 3 Grupy Sił Specjalnych Wojsk USA i polegać na wsparciu śmigłowców amerykańskich. Bolączkę tę zlikwidowano w 2011 roku, powołując Dywizję Szybkiego Reagowania, Division Schnelle Kräfte (DSK), której podporządkowano poza KSK także wiele jednostek niemieckiego lotnictwa wojskowego. W 2013 roku zakupiono dla KSK 15 śmigłowców Airbus H-145M, mającym zapewniać wsparcie lotnicze zwłaszcza w działaniach antyterrorystycznych. Niemiecka jednostka jest wysoko oceniana przez Amerykanów i inne siły zbrojne NATO, chociaż jak niemal wszystkie nieamerykańskie jednostki w owym czasie była pomijana przy przydzielaniu działań bezpośrednich, które powierzano tylko Amerykanom, pozostawiając oddziałom międzynarodowym bardziej prozaiczne rozpoznanie i SSE. Mimo to za swoje działania w siłach zadaniowych KBAR otrzymała amerykańską Presidential Unit Citation. Podobnie jak w przypadku australijskiej grupy zadaniowej operacji specjalnych SOTG, częścią roli KSK było przeprowadzenie operacji mającej utworzyć zewnętrzny kordon ochronny wokół niemieckiego kontyngentu Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF. Działało także pod bezpośrednią komendą dowództwa komponentu operacji specjalnych NATO, wykonując wypady, których celem było zatrzymanie wyższych dowódców rebeliantów, szkoląc wojska afgańskie i prowadząc rozpoznanie. Jedną z najlepiej znanych akcji przeprowadzonych przez KSK w Kabulu w 2006 roku było opanowanie kryjówki używanej przez przemieszczających się pakistańskich zamachowców samobójców.
W czasie drugiej operacji, tym razem w 2012 roku, jednostka schwytała w prowincji Kunduz Mullah Abdullah Rahmana, organizatora zasadek na konwoje NATO z zaopatrzeniem. Jeden żołnierz KSK poległ w czasie służby w Afganistanie, zabity podczas operacji w Baglan w maju 2013 roku. Jego kolega uniknął śmierci w czasie tej samej wymiany ognia, tylko dlatego, że jego hełm zatrzymał pocisk rebelianta. Stosunkowo niedawno jednostka działała w północnym Iraku, Mali, Senegalu i Nigerii, szkoląc miejscowe siły. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia, że wykonywała podobne zadania w Syrii razem z kontyngentami brytyjskim, francuskim i amerykańskim, ale rząd niemiecki zdecydowanie zdementował te informacje. Operacje morskie są prowadzone przez powołane w 2014 roku Dowództwo Sił Specjalnych Marynarki Wojennej, Kommando Spezialkräfte Marine KSM. Składa się ono z 3 16-osobowych grup nurków bojowych oraz 3 specjalistycznych pododdziałów odpowiedzialnych za zapewnianie pojazdów lądowych, jednostek podwodnych i szybkich jednostek nawodnych oraz wsparcie powietrznego śmigłowców. KSK przyjął do służby karabin szturmowy Heckler & Koch 416 A7, nazwane w tej jednostce G95. Wcześniej jednostka używała G36K i G36C. Nadal posługuje się też wytłumionymi MP7A1, a także Heckler & Koch P8 wersja USP kaliber 9 mm oraz wytłumionymi Heckler & Koch P12 wersja USP Tactical kaliber 45 ACP. Nabój 45 ACP wybrano, ponieważ ma poddźwiękową prędkość wylotową, lepiej się więc nadaje do broni wytłumionej. W chwili obecnej jednostka dysponuje własnym parkiem samochodów Mercedes G-Wagen, wzorowanych na lekkim pojeździe dla sił specjalnych AGF Serval. Mam nadzieję, że spodobała się Wam historia Kommando Spezialkräfte KSK jako jednej z najlepszych jednostek sił specjalnych na świecie. Do zobaczenia. Siemano.